Cześć, witajcie w drugim odcinku serii o malowaniu modeli do planszówki Wiedźmin Stary Świat. W poprzednim odcinku przygotowaliśmy modele do malowania, a dzisiaj pokażę Wam, jak pomalować model Wiedźmina ze Szkoły Żmii. Jak widzicie, sprzęt już mam uszykowany, także bierzmy się do pracy. W międzyczasie pozwoliłem sobie dokleić kilka żywicznych świeczek od Greenstaff Worldu na podstawkę, żeby finalnie dodać trochę odblasku świec na ruinkach. Fajny malutki dodatek, a pozwala wprowadzić ciekawe efekty przy malowaniu. Niemniej, malowanie modelu zdecydowałem zacząć się od skóry. Wykorzystam do tego jako bazowy kolor farbę od Vallejo Salmon Rose. Farbę nakładam na mokrą paletę i dodaję odrobinę wody. Następnie pokrywam wszystkie cieliste elementy modelu tym właśnie kolorem. Zastosowany przez nas światłocień w poprzednim odcinku fajnie pokazuje nam, które miejsca powinny być rozjaśnione, a które znajdują się w cieniu. Celowo nie używam na tym etapie farb typu kontrast czy speed paint, aby pokazać Wam, jak możemy sami zbudować właśnie cienie i rozjaśnienia w zależności od chęci, no i zapotrzebowania. Dlatego też najpierw nałożyliśmy wyjściowy bazowy kolor, a teraz używając właśnie speed paintów zbudujemy sobie cienie. Jest to o tyle przydatne, że to my sami decydujemy o głębi kolorów poprzez odpowiednią ilość warstw i kolor, którego użyjemy. I tak też zacznę od Seraphim Flash Dip, nakładając go na paletę, a następnie stopniowo na model, pilnując, aby farba zbierała się w zagłębieniach. Jeśli po pierwszej aplikacji efekt jest zbyt słaby, to poczekajcie, aż farba wyschnie i lokalnie nałóżcie ją ponownie. Łatwo z tym przesadzić, więc ze spokojem. Cierpliwość w malowaniu to akurat zaleta. Dodatkowo użyję teraz ciemniejszego odcienia tej farby, Goat Skin Dip, i po dodaniu kropli medium aplikuję kolor tylko w miejscach, gdzie powinny pojawić się najgłębsze cienie, to znaczy właśnie okolice oczu, uszu, pod szyją itd. Następnie wracam do naszego wyjściowego koloru, czyli do Salmon Rose od Vallejo, i zaczynam rozjaśniać najbardziej doświetlone elementy ciała, to znaczy te, na które pada najwięcej światła, czyli na przykład nos, czoło, kości policzkowe itd. Żeby pomalować oczy, użyję pędzla o rozmiarze 0, w tym wypadku to pędzel koliński od Greenstaff Worlds. Moja metoda na malowanie oczu na figurkach jest od lat ta sama. Mianowicie najpierw całą gałkę oczną maluję na czarno, uważając, aby nie wyjechać farbą poza obrys oka. Potem, używając białej farby, robię dokładnie ten sam krok, z tą tylko różnicą, aby zostawić delikatną czarną obwódkę wokół gałki ocznej. Finalnie czarną farbą maluję źrenicę i efekt mamy gotowy. Do pomalowania włosów zdecydowałem się użyć farby typu kontrast Black Templar od Games Workshop, które później tylko delikatnie rozjaśniłem szarą farbą. Nic specjalnego, bardzo szybki efekt. Do pomalowania spodni użyłem miksu farb czarnej i turkusowej Black and Emerald od Vallejo. Nakładam obie farby na mokrą paletę i stopniowo je mieszając buduję sobie gradient kolorów. Jest to bardzo praktyczne, dlatego szczerze polecam używanie właśnie mokrej palety. Nie musicie jej specjalnie kupować, można ją zrobić samemu. Moja pierwsza mokra paleta to było blaszane pudełko po ołówkach, ścierka do mycia naczyń wycięta na kształt tego pudełka oraz papier do pieczenia. Tak przygotowana paleta pozwala nam dłużej pracować z farbą, która nie wysycha zbyt szybko, podciągając kapilarnie wodę przez papier do pieczenia. Często jest tak, że po zamknięciu takiej palety i odłożeniu ją na noc, kolejnego dnia farba nadal nadaje się do malowania.
Spodnie maluję, rozjaśniając je stopniowo poprzez dodawanie turkusowej farby Emerald do naszej mieszanki i pokrywanie coraz to mniejszych obszarów, na które docelowo pada najwięcej światła. Uzyskujemy w ten sposób płynne przejście kolorów, które wygląda estetycznie i powoduje, że model nie wygląda płasko. Jako finalny efekt rozjaśnień używam tylko farby Emerald, dopełniając tym samym ten etap i otrzymując również większy kontrast. Nadaje on danemu elementowi bardziej przestrzennego wyglądu. Chcąc przyspieszyć trochę pracę, malowanie butów zamierzam zrobić bardzo prosto. To znaczy, jako bazowy kolor użyję koloru Dark Amber od Green Stuff Worlds i pokryję nim całą powierzchnię butów, pilnując tylko, aby nie zamalować czarnej farby w zagłębieniach oddzielających sąsiednie elementy. Na to nałożę farbę typu Shade, a konkretnie kolor Agrax Earthshade od Games Workshop, pokrywając nią całą powierzchnię butów. Nada ona im bardziej brunatny kolor i również stworzy nam cienie w zagłębieniach. Tym sposobem doszliśmy do etapu, gdzie mamy już nałożone wszystkie kolory na model. Można powiedzieć, że figurka jest już gotowa i spokojnie nadaje się do gry. Ja jednak lubię, jak modele rzucają się w oczy na planszy właśnie poprzez dodatkowe efekty świetlne. Dlatego postanowiłem zrobić tutaj efekt OSL, czyli świecącej poświaty miecza. Wykorzystam do tego farbę fluorescencyjną od Green Stuff World, która ma bardzo intensywny i nasycony kolor i świetnie nadaje się do takich efektów właśnie. Niemniej zaczynam od nałożenia na model używając aerografu, białej farby, tworząc poświatę. Im jaśniejszy, intensywny kolor chcemy uzyskać, tym jaśniejsza warstwa powinna zostać użyta pod nim. Główny efekt będzie widoczny na nodze modeli oraz na piedestale, częściowo również na ręce trzymającej miecz. Na tak przygotowany biały kolor nakładam zieloną farbę fluo. Po tym rozjaśniłem jeszcze delikatnie krawędzie kolorem białym, używając suchego pędzla. I oto mamy gotowy efekt. Po zrobieniu zdjęć modeli czegoś mi jednak w nim brakowało, dlatego na późniejszym etapie zdecydowałem się domalować brodę i bliznę nad okiem, co myślę, że dało bardzo fajny efekt. Dzięki za obejrzenie filmiku. Zachęcam Was do sprawdzenia moich pozostałych tutoriali malarskich oraz pozostałego kontentu okołofigurkowego. Liczę, że znajdziecie tam sporo przydatnych informacji i zostaniecie ze mną na dłużej. Dodatkowo zapraszam na moją stronę na Patreonie, gdzie publikuję materiały przeznaczone tylko i wyłącznie dla moich patronów oraz na kanał na Discordzie. Do zobaczenia!